Są takie rzeczy, za które idzie się do kryminału. I dzisiejsza recenzja to nie będzie typowa recenzja. To będzie recenzja w stylu kryminatorium. Dlatego, że gdy dostawałem swoje nowe AirPods Pro, to wiedziałem, że to już jest koniec moich AirPodsów i że muszę je sprzedać, muszę się ich pozbyć. Wiedziałem, że muszę się ich pozbyć, ale nie wiedziałem, że czeka je taki los. Więc moi drodzy, jeżeli uważacie, że to są bardzo fajne opakowania dla AirPodsów, to zastanówcie się nad tym, co robicie. Bo to, że Soshi moje piękne AirPodsy, moje cudowne AirPodsy wsadziła do tego smoczka, to nie jest smok, to jest smoczek, to jest mi smutno. Więc czas sobie zadać poważne pytania. Czy AirPodsy powinny być w takim opakowaniu? Czy powinny być naturalne? Team Soshi czy Team Ariel? Musicie podjąć kiedyś tę decyzję. Ja już ją podjąłem. Zapraszam do recenzji AirPods Pro. Dzisiaj recenzuję dla Was AirPods Pro. Co prawda jest to pierwsza generacja, wkrótce ma się pojawić druga, ale kiedy te AirPodsy były kupowane, czyli w sumie niedawno, jeszcze nie było wiadomo, że będzie druga, więc i tak się cieszę z nich, że są to AirPodsy z wytłumianiem odgłosów z zewnątrz, więc na pewno będą to ciekawe słuchawki i że są to AirPodsy w czystej, pięknej postaci, bo gdy patrzę na to przypomina mi się tylko scena z Ojca Chrzestnego, gdy mówi "Look how they massacred my boy". Okej, ale to już jest przeszłość. A oto przyszła przyszłość. Tak jak zawsze Apple potrafi w opakowania. One są naprawdę ładne. Czasami mam focha na Apple, przeważnie wtedy, kiedy muszę wyciągnąć kartę i muszę zapłacić za ich sprzęt i stwierdzam, że to nie jest tego warte i dlaczego płacę 3 razy więcej niż inni, albo 5, albo 7, ale gdy już je dotknę, to już trochę mi przechodzi. Apple naprawdę potrafi w jakość, więc gdy sobie wyciągniemy tutaj nasze słuchawki, zresztą unboxing już był, więc na tym się super nie będę skupiał, to mamy już główne opakowanie AirPodsów. Same AirPodsy, tak jak Wam wspominałem, są z aktywnym wyciszaniem, dzięki czemu ich konstrukcja kompletnie się zmieniła. Trochę już inaczej wyglądają, nie wyglądają jak słuchawki, którym ktoś odciął kabel, teraz wyglądają jak słuchawki, którym ktoś odciął kabel i zostały trochę zbyt długo w piekarniku. Nie wiem, tak dla mnie są takie trochę powyginane. Gdy je pierwszy raz zobaczyłem, to nie wiem, czy z perspektywy kogoś estetycznie one są jakoś piękne. Ja mam co do tego wątpliwość, ale dzisiaj pokażę Wam, czy są faktycznie efektywne. Z każdym cięciem w tym filmie cały czas wracają do mnie te słuchawki, a teraz jeszcze przyszły z niebieskim iPadem. Już możecie się domyśleć, że ten film nie tworzę sam. I po drugiej stronie kamery już jest kilka osób, które mają dla mnie kolejnych parę niespodzianek, pokazujących, jak można zepsuć wygląd sprzętów Apple. Ale postaram się skupić na recenzji słuchawek. AirPods Pro, pierwsze słuchawki z aktywnym wyciszaniem, z ANC, z nowym wyglądem kompletnie. Czy się podobają? Osobiście mi nie. Ale to jest kwestia wyglądu. Tutaj bardziej zależało mi na jakości wykonania i tego, żeby była magia Apple, o której za chwilę opowiem. Samo opakowanie w porównaniu do moich AirPodsów, które były pierwszej generacji, można również ładować bezprzewodowo. To na pewno jest zaleta. Same słuchawki posiadają dedykowane gumki, które możemy ściągnąć i i dopasować do naszych uszu. Ale tak jak już widzicie, coś tu nie gra. Tak. Apple nawet gumki stwierdziło, że zrobi po swojemu, dzięki czemu nie możecie wykorzystać ich z jakichkolwiek innych słuchawek. Muszą to być wyłącznie made by Apple albo od innych producentów, ale stworzone dla tego typu słuchawek. Moim zdaniem nie trzeba było aż tak kombinować i nie wiem, czy jakoś Apple specjalnie zbudował od nowa ten element słuchawek, ale okej. Niech będzie. W zestawie dostajemy kilka z nich, dzięki czemu możemy dopasować. W moim wypadku, aczkolwiek te podstawowe, które już były przyczepione do słuchawek, pasowały idealnie. Kolejny etap to parowanie w stylu Apple, a w międzyczasie pojawił się obok mnie różowy Apple Pencil.
różowy. Apple Pencil. Moje poczucie estetyki płacze. No, w sumie może tam być. Więc jeżeli chodzi o parowanie, to słuchawki parują się z naszym Apple ID. Dzięki czemu idealnie przełączają się pomiędzy iPhone'em, iPadem, MacBookiem, wszystkimi sprzętami Apple, które macie podpięte do waszego Apple ID i które naprawdę to jest super płynne. I to jest ta magia Apple, którą uwielbiam. Oczywiście problem jest wtedy, kiedy na przykład chcecie podłączyć słuchawki do drugiego Maca, który już nie jest wasz, tylko na przykład jest, nie wiem, waszej żony, dziewczyny, męża, znajomej, cokolwiek. Wtedy już jest problem, no bo trzeba już rozpoczynać parowanie, ale tutaj mamy ten przycisk parowania. Słuchawki możemy również sparować bezprzewodowo, na przykład z komputerami, które działają na systemie Windows, aczkolwiek Apple i Windows średnio się lubią i ta jakość nie jest super. Ja osobiście testowałem właśnie na Dellach te słuchawki i w porównaniu z Maciem, gdzie jakość jest idealna i Dellem, to naprawdę coś jest mocno nie tak z tymi sterownikami. Poza tym jeszcze w międzyczasie włożyłem je do opakowania. Nie wiem jak inni. Ja osobiście po już ładnych paru tygodniach tego używania mam z nimi trochę do czynienia jak z USB. Czyli z USB wkładasz raz, jest źle, przekładasz do góry nogami again, jest znowu źle i dopiero za trzecim razem wychodzi, więc przez to, że one są tak pięknie powyginane w różne strony, to nigdy nie mam pojęcia, która idzie gdzie i przeważnie robię tak i widzę, aha, znowu źle i muszę je włożyć jeszcze raz. Więc zawsze to wkładanie jest mimo wszystko trochę problematyczne. Do grona rzeczy, którymi gardzę, dołączyły słuchawki. Aczkolwiek to są JBL, więc jakoś dam wybaczyć. Gdyby to były AirPodsy Maxy, byłoby gorzej. Ale niech będzie. AirPods Max i wyciszanie. Aktywne wyciszanie ANC, Active Noise Cancelling. Na ten moment nie mam jakiegoś super doświadczenia, ale jeżeli chodzi o słuchawki, z którymi miałem do czynienia, AirPods Pro są the best. One po prostu najlepiej wyciszają i faktycznie mamy trzy tryby. Mamy tryb wyciszania, gdy wszystkie dźwięki wokół nas są odcinane. Mamy tryb kontaktu, dzięki czemu jesteśmy w stanie słyszeć część z tego, co się dzieje na zewnątrz. To jest na przykład przydatne, gdy idziemy do sklepu, zakładamy słuchawki, słuchamy muzyki i pani do nas mówi, czy chcemy torbę na zakupy, czy nie. A my się na nią patrzymy z wyrazem średnio rozgarniętym, słuchając muzyki i pani 3 razy nam bardzo powoli pyta się, czy chcemy torbę, czy nie. Dzięki trybowi kontaktu usłyszymy to, co ona mówi, oraz trzecia opcja, gdy po prostu wszystkie dźwięki do nas dolatują. Same słuchawki, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają, jak działają, w ten sposób prezentują się w naszych uszach. W momencie, gdy je włożymy, to już automatycznie się parują, uruchamiają i ja nie słyszę nic wokół siebie. Tak naprawdę, więc to jest na pewno bardzo, bardzo fajna funkcja. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to nie jest AirPods Max. Okay? Więc to nie są słuchawki, które kupujecie do słuchania muzyki wieczorami. Kupcie sobie porządne słuchawki na uszy. Mogą być JBL, byleby nie były różowe, a nie tego typu słuchawki douszne. One są bardziej słuchawkami dobrymi do rozmowy. W dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę dużo czasu spędzamy na telekonferencjach, wideokonferencjach, gdy się na przykład chcemy trochę poruszać, to dla mnie te słuchawki stały się naprawdę trochę zbawieniem, bo bardzo dużo czasu spędzam rozmawiając z innymi osobami przez mojego laptopa i dzięki tym słuchawkom jest to zdecydowanie wygodniejsze. Cały czas tutaj jest przesuwane obok mnie różne elementy w ubrankach. Jedyny plus jest taki, że Soshi dzisiaj zapomniała swojego ubrania na iPhone'a 11 Pro z uszami. Czekajcie, ja potrzebuję chwili, wiecie? iPhone 11 Pro z uszami. Ale niech będzie. Nie ma go. Jest w zwykłym opakowaniu, więc tutaj nie wylądował. A ja przejdę tylko do sterowania tymi AirPodsami. Sterujemy poprzez ściskanie. W poprzednich słuchawkach, czyli przy AirPodsach, które tutaj umarły
śmiercią drastyczną i taką, której nikomu nie życzę. Je się stukało, tak mniej więcej. A słuchawki AirPods Pro ściskamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przełączać tryby. Aczkolwiek to, czego mi brakuje mocno cały czas, to jest uruchomienie Siri, tak żebym był w stanie, mając tylko słuchawki, wywołać asystenta, który fajnie, żeby w końcu zaczął mówić po polsku. Tim Cook. Mógłbyś obejrzeć mój film i w końcu sprawić, żeby Siri odpowiedziała na dzień dobry albo coś ten deseń. Więc tyle, jeżeli chodzi o sterowanie. No i podsumujmy sobie te słuchawki. Te słuchawki są dla fanów Apple. Nie rekomenduję ich dla osób, które nie siedzą w ekosystemie, bo najlepsze są w ekosystemie. Jeżeli macie MacBooka, iPada, iPhone'a i nie wiem, coś, chyba tyle tak naprawdę, z rzeczy, z którymi one się fajnie integrują, no to AirPodsy Pro są dobrym dodatkiem, bo idealnie ze sobą współgrają i ta magia ekosystemu działa. Bardzo fajne wyciszenie. Dla mnie najlepsze z tego wszystkiego, co dotychczas testowałem, ale też audiofilem jakimś nie jestem. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, akceptowalnie, nie super, to nie są słuchawki po to, żeby siedzieć wieczorami i spróbować wyciągać jakieś niskie albo wysokie tony. To są bardziej słuchawki do rozmów i wtedy też się bardzo dobrze sprowadzają. Wideokonferencje, telekonferencje, zdecydowanie na tak. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, że stoicie zdecydowanie za tym, żeby sprzęty wyglądały w ten sposób, a nie w ten sposób. Aczkolwiek to jest oczywiście Wasz wybór. Możecie podjąć dobry wybór albo zły wybór. Tak? To jest Wasz wybór. A ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zasubskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy i oczywiście patrzcie na kolejne recenzje i poradniki. Jest tego całkiem sporo.